Pierwszy raz w życiu jem rybę nie używając sztućców, ani widelca, ani noża, nic takiego. Je się po prostu rękami. Co oczywiście wiadomo, jakie jest moje zdanie na ten temat, no ale żeby nie urazić, jemy tak jak wszyscy. Marcin się nie przyznał, ale jest kurde tym pobratymcem Makłowicza, więc teraz będzie mówił o kulinariach. Proszę, pan Marcinie, głos uznaj. Nie, bo jak zacznę, to nie po prostu cały odcinek będzie o jedzeniu. Bo jedzenie jest tutaj dla nas największą bolączką, bo cały czas chodzimy głodni i nie dojadamy. No ale tutaj panie nas zaprosiły, no to jemy I całkiem spoko. i jedzenie jest naprawdę dobre. O kurde! Wow, look at this! Smacznego! Grunt to nie zjesz czegoś takiego. Haczyk na rybę. Wow, I take it as a souvenir. W ogóle teraz taka akcja, że pani zaprosiła pół rodziny z racji tego, że my jesteśmy i tam gdzieś wieczorem jej córka przyjedzie z uniwersytetu z nami się spotkać, bo studiuje socjologię, więc przyjemniej będzie porozmawiać z takimi typami jak my. No i na jakiegoś pieczonego prosiaka nas zapraszają. A teraz idziemy się przejść po plaży. No i tak wygląda porządny katamaran. To nie jest jakaś ściema dla turystów, bo generalnie to miejsce jest takie nieturystyczne. Nie ma tutaj turystów z Europy, tylko miejscowi tu przychodzą jeść. Jesteśmy, jak widać, nie wiem, z 15 km od miasta. No idziemy tą plażą, sami miejscowi. Zobacz, jak te łódki w ogóle wyglądają. One są rozpadające się z drewna, ciosane ręcznie. Kurde, to jest ta ryba, nie wiem jak się nazywa. No depnij teraz na taką. O kurde, ja pierdzielę jaka ostra. Ona już jest zepsuta. Popływałem. Temperatura wody, nie wiem, ze 30 stopni. Upał. Po prostu gorąca. A tu znalazłem taką rybkę. Znaczy głowę tej rybki z takim okiem i dzióbkiem. I ona się nazywa ciuciungi po ich niemu. Reszta obiedzona. W ogóle pełno tu różnych takich rzeczy. Generalnie tu jest zarąbiście, bo to jest po prostu rybacka wioska, to widać, zobacz. Tutaj rybacy się zbierają, już jest po połowach, przywożą te ryby. Na targ do miasta to jest jasne, ale też do tej restauracji. I oni mają tylko świeże ryby, ciągle, cały czas. Te rybki są świeże i są naprawdę smaczne. No to, że my je jedliśmy rękami, bez sztućców, to wiadomo, trochę takie dziwne. Poza tym pani zżarła 2 głowy. Ja tego nie jadłem, znaczy trochę moją wyskubałem, ale ona po prostu jakby wyssała zawartość całej głowy z mózgiem, ze wszystkim, z oczami. I mówi, że to jest najlepsza część, nie? Więc się zdziwiła, że my z Maćkiem tego nie jemy. No i co? I teraz popływamy, a później oni robią imprezę na cześć białych ludzi, na cześć Mzungu, bo dla nich to był szok, że oni jadą samochodem i widzą białych ludzi, którzy po prostu zatrzymują auta, nie? Nie wiedziały w ogóle, co się stało. Więc się zatrzymały i my z nimi gadamy i one nie rozumieją idei autostopowania. No i dopiero po jakimś czasie im to wszystko wytłumaczyliśmy i zakumały w ogóle, o co w tym chodzi. A to jest ciekawe, bo oni nie zatrzymują się być może dlatego, że zabierają autostopowicza, tylko zatrzymują się, bo zobaczyli białego człowieka, który ma jakiś problem i zatrzymuje auto. Ale jaja. A w ogóle tak się tu opaliłem, że tak wyglądają moje stopy. No jest różnica w kolorze, ewidentna. Tak normalnie mój naturalny kolor wygląda. No a tak wyglądam teraz, jestem zjarany po 3 tygodniach, a jak będzie po 2 miesiącach, zobaczymy. No jak wrażenia? Zimna woda, nie? Chyba nie wiem, czy pływałem w bardziej gorącej wodzie niż tam. Ja nigdy. To jest najbardziej gorąca woda, w jakiej pływałem. Ona Tak. ma ze 30 stopni. Lago di Garda było cieplej, ale nie w oceanie na bank. Tu jest po prostu... Woda, jak wskoczyłem, to się zdziwiłem, że Tak, woda bo jest to gorąca. Taki chlustało takim gorącą wodą dosłownie. Pomimo, że człowiek nagrzany na słońcu, to No. co to jest tutaj, to jest jakaś masakra. Tutaj rybak coś wyłowił. Co to jest? Jakiś krab chyba. Schował się. A, wyłazi. To jest krab. Kurde, taki krabik. Szkoda mi go, bo oni go zjedzą. A on w muszli siedzi. A ciekawe, czy ta muszla to jest jego naturalne schronienie, czy nie? To nie jest krab. A co to jest? Ślimak? Nie wiem, co to jest. A nie, krab, rzeczywiście. No ale co, krab wlazł Ty wiesz, że do krab muszli? ma szczypce. Tak, No wiem, żeby mnie nie upierdzielił. O, wylazł! Okej! A jest jakby przytwierdzony tam. I on wyżarł ślimaka chyba. Ty, jaki długi. I one się wprowadzają do muszli, wiesz? A, wprowadził się do muszli. Ale jaja. A to jest jakaś płaszczka, tak? Czy coś? Papa. Pata. Papa. 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 On też ma wyrwane przednie zęby, więc pewnie jest z jakiegoś plemienia. Big fish. Big fish. Yeah, very big. Papa.
Papa. To jest rozgwiazda. Like a star. Yes, this is Star. Nie jesteśmy na Zanzibarze. Jesteśmy w Tanzanii, w Dar es Salaam, w porcie. I takie tutaj właśnie rzeczy fajne są. No i tak się niesamowicie złożyło, że w ogóle nie planując, znowu jesteśmy nad oceanem, na wschodnim wybrzeżu Afryki. Byliśmy wczoraj 500 km stąd albo i lepiej. I nagle zobacz, znowu ocean. Pływamy w gorącej wodzie, słonej. Siedzimy w rybackiej wiosce, gadamy z rybakami, pokazują nam różne ryby i inne dziwne stwory wyłowione z oceanu. Wracamy z tej rybackiej wioski przez jakiś kurort. No i tak sobie rozmawiamy z Maćkiem i mówimy, że pierwszy raz na tym wyjeździe żeśmy się najedli tak na maksa. Po prostu żołądki nam się skurczyły i porcje były ogromne. 70 000 z malutkim napiwkiem wyszło za 4 osoby. Czyli 70 000, 120 zł plus minus 110. 110. No to za 4 osoby to jest kosmos. Z piciem. Nie? Z piciem, z niewiarygodnie dobrą i wielką rybą, z frytkami, z jakimiś sosami, dodatkami. To cena naprawdę fajna. W Polsce nad morzem myślę, że za jedną osobę by się tyle zapłaciło, a żarcie byłoby na pewno mniej smaczne. To było jedzenie z grilla, nie była smażona w głębokim tłuszczu. Pełna kulturka. No i sama ta przechadzka po tej rybackiej wiosce była bardzo ciekawa, bo rzeczywiście widać, że oni to wyławiają, od razu ważą, od razu sprzedają, hurtownicy podjeżdżają, a tak najpakuje bezpośrednio od nich na miejscu, więc ryba była świeżuteńka. Żadne tam wożenie jej w upale na bazary. Zobacz jaka jest temperatura, ja się wykąpałem i wyprałem ciuchy. One są mokre na mnie, ale jest mi tak gorąco. Woda w oceanie była gorąca i teraz jest 35, może 38 stopni, nie wiem, ale jak dla mnie to odczuwalna ponad 40. No i jesteśmy cali mokrzy dalej. Ale fajnie, jedziemy teraz do centrum handlowego? Chyba? Może tam jakąś kawkę walniemy albo coś? No a później pani nas wiozą do jakiegoś takiego hotelu, z którym współpracują, czy pracują. Generalnie nie zrozumieliśmy. No i powiedziała, że nam tam załatwią pokój. Współpracują. Pokój za darmo. My mówimy, że nie, że my sobie znajdziemy jakiś taniutki w mieście, a one mówią, nie, jesteście naszymi gośćmi, a następnym razem jak przylecicie, to wam pokażemy w ogóle inne miasto. Jak się to miasto nazywa? Bagamoyo, o którym zresztą Renata mówiła, że jest przepiękne i warto zobaczyć. Nie widzieliśmy, teraz nie zobaczymy. No jutro rano mamy pociąg i uciekamy. Znowu mijamy Coca-Colę, produkcję Coca-Coli. To są te budynki. Ta Coca-Cola inaczej tu smakuje. Maciek może opowiedz, bo ty jesteś, że tak powiem, koneserem Coca-Coli. Znasz się, rozróżniasz wszelkie niuanse w smaku, zapachu i tak dalej. Bardzo dobre pytanie. Generalnie no cola polska mi smakuje bardziej, niemniej jednak ta jest już w tej chwili po tym czasie tych 3 tygodni jest ok. Ja próbuję nie pić, a Marcin się chyba rozkręca. No właśnie to jest tak, że ja powiem wprost, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Tego ścierwa unikałem zawsze, starałem się przynajmniej unikać i nie pić. No ale tutaj jakoś tak, po pierwsze z racji tego, że strasznie mi brakuje gazowanych napojów, gazowanej wody, ta woda jest niesmaczna w butelkach, często podrabiana. No to piję tą kolę tak dla towarzystwa z Maćkiem. No i co, okazuje się, że wypijamy po 2-3 nawet. Rekord to chyba były 4 kole w jednego dnia. I mówimy... Ale małe. Tak, małe, 350 ml. I mówimy sobie, dobra, to już ostatnia, kończymy, nie robimy. A tu znowu Coca-Cola. Po czym znowu to samo. Niesamowite jest, jak tutaj wielkie bogactwo styka się z wielką biedą, niewyobrażalną dla nas. Tak jak przemierzyliśmy ten kraj wzdłuż i wszerz, no prawie pół kraju, co nam zajęło 2 tygodnie grubo ponad, to widzieliśmy praktycznie na każdym kroku niewiarygodną biedę. Dzieci proszące o pieniądze, ludzie głodni, a tutaj gigantyczne budynki, centra biznesowe. No i tu nas przywieźli. W takich warunkach jeszcze nie spaliśmy. I to chyba będzie pierwszy i ostatni raz tutaj w Afryce. Spanie w takim wypasie. Tak wygląda zresztą auto, którym nas przywieźli. W ogóle lokal zabrał nasze rzeczy. Tak wygląda to miejsce, gdzie nas przywieźli. Tutaj nam wysłali panią z przewodniczkę, żebyśmy się nie zgubili. Prawie nie mówi po angielsku. My jesteśmy dorośli, dalibyśmy sobie radę, ale oni się tak o nas tutaj martwią, że nas cały czas prowadzają. Hello! Dowiedzieliśmy się, że pani ma na imię Catherine, czyli Kasia. Bardzo, bardzo ładne imię. No i co?
i z Kasią idziemy teraz do tego pięknego centrum handlowego, które wygląda jak europejskie. Zaraz je zobaczymy. Zobacz, jak sprawdzają. Boją się zamachów terrorystycznych, więc fury, które podjeżdżają, są sprawdzane pod spodem, czy przypadkiem nie wchodzą jakieś bomby albo czegoś innego. Tutaj Maciek z panią Kasią sobie gaworzy. Patrz, KFC! Normalnie dzisiaj marzyliśmy z Maćkiem o KFC, ale ta ryba była tak dobra i tak duża, że powiedziałem pieprze, nie jem nic. No i co jeszcze? I panie powiedziały, że przygotują nam na kolację tą wieprzowinę z warzywami z ugali, tak? Chyba to się nazywa. Bo pociąg będzie jechał 2 doby, no i musimy się najeść po prostu na zapas. Pani Kasi kupimy zaraz kawkę, bo sami sobie wypijemy kawkę. Koktajle z tego Albo z KFC. koktajle. Pierw kawka, a później koktajle. Jak szaleć, to szaleć. Bo tutaj piją właśnie fajną rzecz, która jest po prostu dla mnie absolutnie idealna. Mleko z kawą, nie kawę z mlekiem, nie żadne latte macchiato, strato i tak dalej. Tylko po prostu dają ci mleko, szklane gorącego mleka, do którego wsypujesz tyle chcesz, ile chcesz kawy. I to jest zarąbiste. No i zobacz. Normalne centrum handlowe. A, tutaj trzeba się sprawdzać. Patrz, jakie zasady bezpieczeństwa. Na wejściu rentgen, który prześwietla bagaż. No i normalnie bramka, na której się sprawdzają, musiałem wyjąć pieniądze, wszystko przełożyć. A tak w nowoczesnym centrum handlowym małe afrykańskie dzieci jeżdżą na takich właśnie lwach czy kucykach, nie wiem co to jest. Tutaj normalni ludzie, tacy typowi, nie chodzą. Ich po prostu na to nie stać, oni tu nie wchodzą, nie ma sensu, nie? Tylko by się frustrowali. Tutaj chodzą bogacze. I teraz jesteśmy w sklepie i zobacz. Coca-Cola, lokalna produkcja 1000. 1 zł 60 groszy. Pepsi Cola, tańsza, 900. Woda mineralna. Nie, ja potrzebuję wodę mineralną gazowaną, ale w plastikowej butelce, żeby było wygodnie używać. Jogurcik. To też nie jest zły pomysł kupić sobie jogurcik. Na przykład drinking vanilla jogurt 1500. 1500, no to są dobre ceny. O, kombucha, ginger. No pięknie. Dosyć droga, proszę państwa, 11 zł. No ale akurat kombucha kupię, bo stęskniłem się za kombuczą. Uwielbiam kombuczę. Katarzyna, ta z tą ręką zabandażowaną, która teraz jest naszą tutaj opiekunką, żebyśmy się nie zgubili, została napadnięta niedawno. Żyły jej pocięli, rękę jej pocięli i zabrali telefon. I mówi, że jeszcze ją pobili, oklepali, bo się zwierzała Maćkowi, bo to ja tej historii nie znam, tylko przekazuję. Ale właśnie mówiła mu, że z wielkim nożem ją napadli, telefon zabrali, rękę pocięli i nie zostali złapani. I ona nas pyta, czy się nie boimy tu chodzić, a my mówimy, no nie, no jak, co się mamy bać? Średnio ludzie w Tanzanii w takich normalnych pracach, tak jak ona ma na recepcji w hotelu, zarabiają 100 tysięcy szylingów tanzańskich, czyli 160 zł miesięcznie. I to jest typowa wypłata, 160 zł. Więc generalnie dramat, bo poszliśmy do marketu i gałka lodów kosztowała 6 tysięcy. Czyli no nikt normalny nie kupi sobie gałki lodów, bo to jest 6% jego miesięcznego wynagrodzenia. Ciężko się tu ludziom żyje, ciężko się tu ludziom pracuje. Kobiety na głowach noszą tutaj, widzisz, takie różne toboły. Ludzie dźwigają różne ciężkie rzeczy, handlują, sprzedają i to wszystko w upale. Wszystko w niesamowitym skwarze. I to jest tak, że my jedziemy samochodem, podchodzi chłopak, coś tam sprzedaje, nieważne co. I dla nas to jest na zasadzie nie chcemy. A dla niego, jak on nie sprzeda, to nie będzie jadł dzisiaj. Albo jego rodzina, nie daj Boże. Więc to wszystko nie jest takie łatwe do oceny, jak nam się wydaje. Bo dzisiaj kupiliśmy banany, 4 sztuki za 1000 szylingów, czyli złoty 65. I mówimy z Maćkiem, drogo, myśmy kupowali po 100, a nie po 250 za banana. Ale później zrozumieliśmy, że ta pani, która sprzedała, no to ona za te złoty 65 nakupi ryżu czy czegoś i ona ugotuje całej rodzinie. A banany były duże i smaczne, więc w sumie trzeba podchodzić do tego naprawdę w sposób wyważony. Wiadomo, że unikać naciągaczy, ale jak
widzimy normalnego człowieka, to nie żałować. O zobacz, tutaj chłopak niesie bransoletki, jakieś tam paski, inne rzeczy i on jak to sprzeda, to on będzie miał na jedzenie. Tak jak właśnie było w przypadku tych Masajów, z którymi teraz mieszka Renata. On nie jadł 3 dni, nie miał gdzie spać, jeszcze policja go pobiła, okradła, wsadziła na 2 dni do paki bez jedzenia i bez wody. No to był dramat. Nagle jak by sprzedał takie bransoletki i zarobił tam trochę, to by wysłał te pieniądze rodzinie i rodzina by kupiła jedzenie. To bardzo niesamodzielni są tutaj niektórzy ludzie. Wszystko jest bardzo trudne do oceny. Tu jest taki dworzec autobusowy, tych busów. O matko boska. Ale śmierdzi, fu! Zawsze jest jedzenie przy takich dworcach. Wiadomo, street foodowe i to jest przeważnie, no, niefajne jedzenie, bo wiadomo, ale z drugiej strony to jedzenie ma jakąś rotację. Zobacz, on cały czas muchy odgania i to na bieżąco schodzi. Nasze ulubione żarcie, takie placki i szaszłyki, kurczaki, frytki i banany pieczone. My tego dużo tutaj zżarliśmy, na kilogramy. Tu są owoce. Jumbo! Gdzie ona poszła? 1000 za takiego wielkiego kokosa, no to bierzemy 3. 3000 za 3 kokosy, czyli 5 zł za 3 takie wielkie kokosy. Ale ma gość ostrą maczetę, jakby tak ciachnął, to by było, how much? 100. 100? Yes. Czyli ile? Tyle, ile ona zarabia miesięcznie, ten obraz. To jest właśnie typowa masajska do zabijania, do rozbijania głowy, do rozbijania czaszki. Tutaj ten czubek, właśnie jak walniesz w głowę kogoś, czaszka rozłupana. A to jest ciężkie jak cholera. Bardzo niebezpieczna broń. Nigdy nie podskakuj do Masaja, bo on ma przy sobie to, ma maczetę i ma taką pałkę, ale nie takiego koloru. To jest jakiś bilardowy albo jeszcze gorsze. No w krtaniu uderzy w oko, śmierć na miejscu, nie? Precyzyjnie tym rzucają. Tak, oni rzucają tym precyzyjnie, bo odchodząc po lesie, po prostu rzuca sobie w dziuple różne i zawsze trafia. Wracamy już, ciemno, ale zobacz na mnie, jak jestem mokry. Płynie ze mnie grubo powyżej 30 stopni, to w ogóle bez dyskusji. Wczoraj było 28 o godzinie 10 wieczorem. No jakoś tak. Więc jest skwar. No ale mamy hotel z klimatyzacją, to w ogóle szok. Jakaś szalona historia. Także trochę się ochłodzimy przed podróżą. W ogóle widać tutaj po samochodach, po budynkach, że to miasto jest strasznie bogate dzięki temu portowi. Oczywiście jest gigantyczna korupcja na każdym poziomie, od zwykłego krawężnika, który łapie samochody i bierze haracz za przejazd, po polityków i biznesmenów i wszystkich. Normalna sprawa. A na urzędzie celnym, bo ten port, tak mówili, że jest największym portem handlowym w Afryce całej. Więc tutaj jakieś szaleństwo się odbywa, bo przez ten port jadą transporty do kilku, jak nie kilkunastu krajów ościennych. Tych, które nie mają dostępu do morza. Tak, głównie właśnie no, tych, które nie mają dostępu do morza, to prawda. Uganda, Ruanda, Burundi, tak, Kongo, Zambia i tak dalej. Więc przez ten port przewalają się niewiarygodne ilości towaru. No i tu wtedy na urzędzie celnym jest korupcja, wiadomo jak to działa. Ludzie tu zbijają fortuny. No ale tak to działa chyba w każdym kraju. W jednym trochę mniej, w drugim trochę bardziej. W Afryce to wszystko jest... Kurde, ale dziura. W Afryce to wszystko jest trochę bardziej widoczne. Tak czy inaczej, to miasto jest czyste, bardzo nowoczesne i bieda się spotyka z bogactwem. Widać po samochodach, widać po budynkach. Jutro ruszamy dalej. Tak, kobiety, które jechały i nas zabrały na stopa wczoraj, to okazuje się, że jedna z nich jest menadżerem w zarąbistym hotelu, nie wiem jak to nazwać, Lucrative R&B. No i co? I generalnie stwierdziły, że muszą się nami zaopiekować, bo stoi 2 białych przy drodze, macha ręką, coś się chyba stało, nie wiedzą o co chodzi, nie znają zagadnienia autostopu, więc stwierdziły, że się zatrzymają i nam pomogą, skoro coś się stało. No i gadamy, rozmawiamy, tłumaczymy jaka jest idea i one mówią, dobra, przyjeżdżajcie, ja wam załatwię hotel. Za darmo. Kurde. Ja mówię, nie trzeba za darmo, damy sobie radę. Nie, jesteście naszymi gośćmi. Muszę się wami zająć. No i zobacz, tak wygląda ten hotel. Dostaliśmy po pokoiku, wygodne łóżko, wiatrak, który nie hałasuje, klimat, który ustawiłem na 17 stopni. Jakieś lustro, gdzie mogę się przyjrzeć pierwszy raz od
3 tygodni zobaczyć, jak wychudłem. Ten Maciek ma tu obok taki sam pokój i zupełnie nas nie stać na tego typu jakby luksusy. A tutaj proszę bardzo, mamy historię pod tytułem znowu los podrzucił nam fajnych ludzi. Wczoraj spędziliśmy fajny dzień, my zaprosiliśmy je na obiad, na rybę na plaży, a jedna z nich zaprosiła nas na kolację, zjedliśmy sobie tą wieprzowinę w takich fajnych warzywach, w takim ostrym sosie, a druga załatwiła hotel. Wyspaliśmy się, no i jedziemy na dworzec pociągowy, no i zobaczymy co dalej, ale cała historia leży w tym, jak to się po prostu wszystko dziwnie ciekawie układa. Gdybyśmy zrobili jedną prostą rzecz, ja po prostu pamiętam, to było tak, że chcieliśmy coś pójść zjeść, ale się okazało, że pieprzyć to. Gdzieś tam po drodze ktoś nas zaczepił i zaczęliśmy rozmawiać o cenie i była ciut za droga i my stwierdziliśmy, nie kupujemy, dobra, idziemy. Gdybyśmy się, że tak powiem, zgodzili i wsiadli i zjedli to jedzenie, ten autostop, który przewiózł nas 500 km, by przejechał. Wsiedlibyśmy do kogoś innego, pojechalibyśmy zupełnie do innego miasta. Nie trafilibyśmy do Dar es Salaam, a my krok po kroku trafialiśmy jakby na rzeczy, które spowodowały, że summa summarum doprowadziliśmy do tego, że znaleźliśmy się w takiej konfiguracji, w takim miejscu. Spotkaliśmy takich ludzi, którzy jakby spowodowali, że powstały zupełnie nowe, niespodziewane sytuacje, więc to jest niewiarygodne w autostopie. To pokazuje z jednej strony, jak przypadek rządzi i dosłownie czasem ułamek sekundy może spowodować, że sprawy nabiorą zupełnie inny obrót, a z drugiej strony, ja bardziej ku tej teorii się skłaniam, że nie ma przypadków, że to wszystko miało właśnie tak być. Więc jeżeli coś się wydarza w życiu, to znaczy tak, miało być. I trzeba to po prostu zaakceptować, trzeba to przyjąć, brać i nie zastanawiać się, nie myśleć nad tym, a co byłoby, gdyby i tak dalej.